Come Closer Show. Myślę, że rzeczą taką najbardziej oczywistą to jest to, jakie są teraz trendy na rynku pracy. Tak? Czyli to, że rzeczywiście mamy rynek pracownika i większość pracodawców, niezależnie od branży, tak naprawdę szuka nowych grup docelowych, takich, które do tej pory nie były adresowane. Szczególnie w takiej branży jak nasza, czyli w branży usług biznesowych, którą ja reprezentuję, te potrzeby są olbrzymie, bo co roku zatrudniamy 20-25 tysięcy ludzi w całej Polsce. W całym kraju jest bardzo dużo osób, które są z tego rynku pracy wykluczone, więc najzwyczajniej w świecie jest to w naszym interesie, żeby tych ludzi odkrywać i żeby dawać im pracę. A druga rzecz to jest wyjście naprzeciwko nieuniknionym trendom demograficznym, bo właściwie za około 5 lat już Polska będzie miała, za 10 prognozowane jest minus 2,7 miliona osób na rynku pracy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to to, że mamy tak naprawdę starzejące się społeczeństwo, jedno z najstarszych w Europie. I w tej grupie 55+ jest coraz większa i lawinowo rosnąca liczba tak zwanych niepełnosprawności nabytych. No i oczywiście pracodawcy nie mogą sobie pozwolić na to, by kompetencje tych pracowników były zmarnowane, muszą się przygotować na to i im szybciej, tym tak naprawdę ta ich przewaga konkurencyjna jest silniejsza. It's not about you hiring disability, but it's hiring the person with right kind of skills. And what we are doing at Capgemini is making sure that anyone who comes to Capgemini, we provide the right kind of access, right kind of facilities, so that his or her enablement to the work is not compromised. Podczas pierwszego show rok temu padła taka inicjatywa, to spotykajmy się, wypracujmy model włączania osób z niepełnosprawnościami w struktury firmy, ale róbmy to na poziomie świadomości. Połączmy biznes z niepełnosprawnością, połączmy różne środowiska, różne doświadczenia, różne spojrzenia i wypracujmy taki standard działania, który stanie się już powszechnie obowiązujący, który będzie jedną na przykład z polityk firm przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Reprezentujemy różne organizacje, różne instytucje, różne firmy i chodzi o to, żeby podzielić się doświadczeniami, chodzi o to, żeby porozmawiać na tematy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i poprzez tą różnorodność, którą reprezentujemy, sami dla siebie jesteśmy odkryciem i jesteśmy wzajemną inspiracją. Głównym celem było właśnie to, żeby uświadomić biznes, tak naprawdę, że to nie jest już kwestia wizerunku, CSR-u, tak? Tylko to jest tak naprawdę bardzo biznesowa potrzeba. Zwrot z tej inwestycji jest mierzalny. Yeah, I think that any organization certainly could go about the journey on their own, but if you really want to implement and accelerate the opportunity of being able to take best practices, then you really should be able to cooperate and collaborate with other organizations, whether they're NGOs or other organizations, other businesses, so that you can essentially implement those best practices and really accelerate your journey so that you're doing what's the best for your organization, what's the best for your people, the best for your customers, your clients. Doing it alone will take you a lot longer to learn and implement, but if you can take the best of what's already out there and learn from it and implement it yourself, that's only going to make your journey that much faster. Bardzo często potrzebujemy rady osób, które wiedzą, jak to robić i cały czas się uczymy, więc mamy sporo pokory w tym wszystkim, a chcemy robić to jak najlepiej i profesjonalnie, żeby też nie urazić osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i ta wiedza dzięki takim fundacjom jak MOFIN i jak IREK, no to jest nam bardzo, bardzo potrzebna, więc mamy ich jako takich naszych mentorów.
postanowiliśmy wydać właśnie coś w rodzaju przewodnika, ale przewodnika nie tak tradycyjnie rozumianego, tylko takiej lekkiej formy. Zresztą jak Pan zobaczy, sam format nawet tej broszury jest na tyle uniwersalny, że można go mieć cały czas przy sobie. Czyli mówić o rzeczach ważnych w sposób esencjonalny, ale też zabawny i różnorodny. Jeżeli chodzi o w ogóle dostosowywanie stanowiska pracy do pracownika, to powinno odbywać się w każdej firmie, ponieważ każdej firmie powinno zależeć na tym, żeby pracownik mógł jak najlepiej realizować swoją pracę. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych to jest pierwsza myśl, jaka nam przychodzi, dostępna firma, dostępne otoczenie. Ale żeby to się też zadziało racjonalnie, rozsądnie, na poziomie rekrutacji. Bo co z tego, że będziemy mieli jako firma przystosowany obiekt i otoczenie przed budynkiem, jak pracownik, kandydat z niepełnosprawnością nie będzie wiedział, że w ogóle ta firma jest otwarta na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Bariery funkcjonalne i ich usunięcie jest na pewno jednym z elementów tej szeroko rozumianej dostępności, ale nie tylko na tym się kończy. Okazuje się, że gdy rozmawiamy między sobą i właśnie analizujemy poszczególne case'y czy przypadki, okazuje się, że w większości problemami okazują się raczej bariery proceduralne, niezrozumienie potrzeb osoby z niepełnosprawnością, czy czasami niewiedza. Tak, czyli przede wszystkim musimy zrozumieć, że właśnie przez to, że komputery wdarły się do tak wielu dziedzin pracy, spowodowało to, że te dziedziny pracy mogą stać się bardzo łatwo dostępne dla takich osób. To otwiera tak naprawdę szerokie pole na możliwość dostosowywania, ponieważ oprogramowanie zawsze jest najłatwiej dostosować. Jest to część naszego planu dotyczącego menedżera jutra. Chcemy nagradzać tych menedżerów, którzy pierwsi przełamują bariery i zapraszają do pracy osoby niepełnosprawne, mimo że to może być w pewnym sensie niepopularne. To wymaga dużej odwagi, dużego zacięcia i psychicznej odporności, żeby to robić, i takie osoby chcemy nagradzać. Myślimy, że najlepiej będzie to działało wtedy, kiedy to koledzy będą nagradzali te osoby. Kiedy koledzy, którzy to widzą i są z tego dumni, będą głosowali na te osoby. Ja bardzo cenię sobie możliwość spotkania osób z różnych środowisk. Dla mnie to uwrażliwia bardzo. The show has been great between the speakers and ERIC's leadership and the attendees, the networking that's here. It's offered up this just great forum of being able to connect with others that have a passion. But this particular workshop gave me another idea, and that was on the attitude. So that you have people on both sides, people who are with disability and people who are not with disability, both of them, what is called matching with their attitude to work together, to come closer. And that's, I feel, is the essence of the workshop like this, where everyone can come and come closer, move towards a solution. Fundacja Menedżerowie Jutra, MOFIN.